Nie wiem, kto dokładnie projektował ten samochodzik i przyciski i ukryte funkcje, ale musiał naprawdę dobrze się bawić i mieć zbyt dużo wolnego czasu, bo to, co robi ten pilot i ten samochodzik, a tego nie wiesz po przyciskach, to jest szok. Dzisiaj przetestujemy samochód zdalnie sterowany KF Plan KF30 w skali 1:43 z 4WD, czyli z napędem na wszystkie koła. I z tego co pamiętam, już mieliśmy jedno autko KF Plan od tego producenta. To było takie małe BMW w skali Hot Wheelsa. Jeżeli ktoś oglądał, to nie spisało się zbyt dobrze, a ten samochód jest traktowany jako konkurencja dla cudownych samochodzików w skali 1:43 Jai Bailey, które testowaliśmy. I on podobno ma wszystko, co Jai Bailey, jest lepszy, jeżeli chodzi o sterowanie, oraz tańszy, ponieważ jego maksymalna cena to poniżej 100 zł. Te naklejki z AliExpress zawsze mnie denerwują. Tutaj przed chwilą była taka jedna wielka, duża i ona była bardzo łatwa, żeby ją zdjąć. Natomiast tutaj były dwie pomniejsze, które było bardzo ciężko zdjąć i do tej pory widać ślady walki. Jeszcze o czym nie powiedziałem, to że oprócz takiego fajnego Volkswagena Golfa 2 można kupić też coś takiego. Dokładnie to i wybrałem Volkswagena, bo nie wiem, jakie auto to ma przypominać. Macie jakieś pomysły może? I tak, co w środku tego kartonika od samochodu zdalnie sterowanego do driftu. Uwielbiamy zdalnie sterowane pojazdy do driftu. Jest krótka instrukcja, w sumie krótka jeszcze nie wiem, ale jest instrukcja. Nie, dobra, myślałem, że ma Wi-Fi. O, jest wytłumaczone, który przycisk jest, od czego i co robi. To na pewno nam się przyda. Bo niby ten pilot ma więcej przycisków niż Jai Bailey. Bardzo dobrze, skoro ma robić więcej niż Jai Bailey, to musi mieć więcej przycisków, prawda? Ładnie zapakowany, gąbeczka i mamy nasz pojazd. Zacznijmy od niego. Nie spodziewałem się, że będzie tyle ważył. Nie wiem jak wam, ale on mi przypomina normalnie Volkswagena, Golfa, dwójkę. No jak na razie same pozytywy. Tył bardziej przypomina Volkswagena. Przód tak średnio. Taki bardziej Volkswagen po wylewie. GT6 zamiast GTI. O, coś tu kółeczka się ubijają. Jakby resorowanie rzeczywiście jest, tak jak napisali na opakowaniu. Tylko to jest 1,43. Dość duże. Na końcu je porównamy do wielkości Jai Bailey oraz zwykłych modeli w skali 1,43, które posiadam. Oprócz tego pięknego pojazdu. Kabel USB-A, USB-C. Śrubokręt. Pachołki w ilości 4. No proszę, gumowe kółeczka. Jakie ładne. Czarne z czerwoną obwódką. Pilot. O tak. Jaka chamska naklejka. O nie wierzę. Wiecie po co jest ta chamska naklejka? Pewnie się domyślacie. Pewnie to żadna tajemnica, bo to jest oczywiste. Ta naklejka jest po to, aby to wyglądało tak. Jakby to miało ekran. Gdzieś jeszcze jest pokazany pilot? Nie. Kolejna dobra rzecz, że ten pilot jest fajny. Jestem śliczny. Nie jest tandetą. Oczywiście jak spojrzymy na te rasowe, sportowe, agresywne felgi, to już tak nie wygląda to dobrze, ale w dotyku jest przyjemnie. Jest chyba nawet lepszy niż Jai Bailey. Takie miejsce na baterię? Nie gadaj. Trzeba odkręcić. O, no to nie jest zbyt łatwe. Udało się. No ciekawe rozwiązanie, że tak od boku zamiast od dołu jak wszędzie. I to też jest taki dość gruby plastik. Nie no, jeżeli to będzie badziewne, to będzie mi bardzo przykro, bo to wszystko zapowiada się super po prostu. Oczywiście będzie proporcjonalne sterowanie. Boczki, przód, tył. Nie no, też przyjemnie chodzi. Okej, tutaj nic wielkiego. Pokrętełka jak pokrętełka. Ale mnie wkurza ta naklejka. Standardowe, duże baterie. Działa. A na pewno miga. Sam pojazd. Ładowany USB-C. Bardzo dobrze, uwielbiam. Kółka ma dziwne te oponki, takie
Bardzo zaokrąglone. Nie wygląda to dobrze, ale do poślizgu driftu jak najbardziej jest to na plus. To, co tu widzimy, to praca żyroskopu, czyli gyro, ale pisk jest straszny. Światełka świecą się ładnie. Jak on skręca kółkami? Co? Jak on przeskakuje? Oczywiście sterowanie proporcjonalne, ale w żadnym aucie z proporcjonalnym sterowaniem nie widziałem czegoś takiego, żeby to tak przeskakiwało. Przód, tył. Jest pisk, ale mniejszy niż przy żyroskopie. I jeszcze... Czemu on tak delikatnie bardzo działa? Bardzo delikatnie. Jeżeli to ma przebić Jay Bailey... No nie, niemożliwe. To jest po prostu niemożliwe. Jakie on ma tu funkcje, featuresy? Ustawiamy od jakiego poziomu przyciśnięcia mocy ma zacząć jechać. Jest na minimum. No dość daleko musiałem przycisnąć, żeby zaczął jechać na maksimum. No od razu bierze. Ok, do tyłu trochę mniej, ale do przodu. Wręcz od razu. No jest lepiej, że nie słychać pisku silniczka napędowego. Nie liczę gyro, bo ono ciągle hałasuje. Teraz ustawianie kół, zbieżności. Ale jest prosto. Zobaczymy, czy działa w ogóle. Działa. W drugą stronę też działa. ESP to jest gyro, prawda? Minimum. Teraz koła nie powinny się poruszać, bo ESP ustawiliśmy na minimum, a co ważniejsze, nie powinny piszczeć. O, no i działa. A teraz maksimum. Jest pisk, jest ruch, ale... Nie, no to gyro nie może działać. Przecież to jest minimalny ruch. Na razie je sobie wyłączmy, bo ten pisk jest bardzo denerwujący. Speed. Speed coś robi? Nie gadaj. Light. O! Nie! On zmienia kolory świateł? Wow! No dobra. A, i tyle? Już się zaczął tutaj jarać. Ok, jak przytrzymamy, to się wyłącza. Jak klikamy, to się przełącza. Szybko jeszcze zerknę do instrukcji, zobaczę, czy są jakieś opcje, których nie zauważyłem. Co ciekawego dowiedziałem się z instrukcji? No szok po prostu. No dobrze, zacznijmy nie od szoku. Te przyciski, o których mówiłem, że ustawiamy sobie od jakiej siły, mocy ma ruszać samochodzik, to nie tylko jest do tego, ale również im bardziej to poprzekręcamy na prawo, tym jest to szybsze. To widać i to słychać. Ale oczywiście przetestujemy to również podczas jazdy. Kolejna rzecz, na którą wpadłem całkowicie przypadkiem, a potem znalazłem potwierdzenie w instrukcji, bo myślałem, że coś popsułem, to zwróćcie uwagę na światła i przekręcamy pilot maksymalnie w jednym z kierunków. Aha, to nie może być jakikolwiek kierunek. To musi być w prawo. Przytrzymujemy, czekamy aż światła się zapalą na pomarańczowo i w drugą stronę szybko. I mamy to. Teraz podczas skręcania odpalają się kierunkowskazy. Albo po prostu światła palą się na pomarańczowo, albo raczej żółto. Z tyłu no widać, że to imitacja kierunkowskazów. Jeżeli byśmy chcieli to cofnąć, to tylko i wyłącznie musimy wyłączyć i włączyć aparaturę z powrotem razem z autkiem. I teraz szok.
Przycisk speed. Nie widziałam różnicy, ponieważ tego nie ma. Tej różnicy, takiej łatwej do zauważenia. Bo tutaj trzeba normalnie wstukać tajny kod. Kod polega na tym, że przytrzymujemy przycisk speed, aż zaczną migać światła. 3-krotnie zaczną migać. Ale z przodu? No nie, jakby to było z przodu, to by było za łatwo. Bo nie wiem jak wy, ale ja zawsze sprawdzam, czy funkcja działa po światłach z przodu, czy migają. Tutaj są to światła z tyłu. Przytrzymujemy. Zamigały? Zamigały. I to uruchamia nam tryb sportowy, wyścigowy. Różni się to tym od standardowego, że jest szybciej. Zobaczymy obie funkcje. Na tym standardowym i na tym turbo szybkim. Zaskakujące jest to, że ja nigdzie nie widziałem, żeby ktoś o tym mówił, a obejrzałem wszystkie możliwe recenzje o tym samochodziku, zanim go kupiłem. Ciekawe. Co jest zaskakujące w tym autku, oprócz tego, że beznadziejnie skręca, to to, że tu mamy takie pokrętełko open, przekręcamy i elegancko całe wnętrze nam się otwiera. No jeszcze nie widziałem, żeby w tanim autku z AliExpress do driftu było to tak łatwe i wygodne i przemyślane. Na początku testy na moim tle, tle. Wow. Ale moje tło już jest krzywe, trochę wysłużone, więc pojedźmy i sprawdźmy, jak on jeździ na delikatnie większej przestrzeni, a mianowicie w moim ulubionym kącie pokoju. Oj ludzie. Nie. Na ustawieniach o minimalnej mocy i maksymalnym gyro jest ciężko. Dajmy mu maksymalną moc. O! No ciasnych zakrętów to na pewno nie zrobimy. I tutaj nic nie pomoże, ponieważ chodzi tylko o to, że on tak słabo skręca tymi kołami. Wielka szkoda, ale w poślizg łatwo go wprowadzić. Teraz spróbujmy na tym trybie maksymalnej szybkości. Okej. Ciągle mam wrażenie, jakby on nie miał mocy. Niezależnie co zrobię, to on wydaje się taki strasznie ociężały, powolny. Oczywiście jest naładowany na full, ale no straszne. A to się dzieje, gdy wyłączymy serwo, czyli damy sobie na 0. No nie wiem, czy to serwo ma sens w tym aucie, ponieważ jak odpalimy serwo, to on robi strasznie duże koła. A bez serwa, no jeszcze można te koła robić węższe, więc nie potrzebujemy jakiejś dużej przestrzeni. Ten tryb speed tajny, który możemy uruchomić, to on nic nie daje. To jest chyba jakieś placebo. Nie czuję w ogóle różnicy. Autko skręca, no beznadziejnie to skręca, przez to, że ma taki mały zakres skręcania kół. Oczywiście tutaj dalej jest wada napędu na 4 koła, że nie możemy spokojnie zrobić trasy w poślizgu, tylko musimy szybko, bo jak nie będzie szybko, to nie wpadnie w poślizg, to nie będzie driftu. Właśnie bardzo tego nie lubię w samochodach zdalnie sterowanych, które mają napęd na 4 koła, bo no, trzeba dużo mocy. Teraz test.
na takiej macie dla samochodzików do driftu firmy Turbo Racing. To jest do takich małych samochodzików w skali 1,76, które będę również testował. Więc tu nie chodzi o to, żeby trzymać się w torze, ale bardziej chodzi o to, żeby zobaczyć, jak on na takiej nawierzchni będzie się sprawował. To nie jest takie gładziutkie, to nie jest jak podkładka pod mysz, to jest trochę takie chropowate. I ten samochód ma zbyt mały poślizg, żeby po tym jeździć, bo od razu wypada z toru. Zacząłem instalację gumowych kółek i one wyglądają cudownie. Przypomina mi to właśnie Golfa 2 GTI. Taka czerń i czerwone wstawki. To wygląda super. Jeżeli chodzi o heksy, czyli te elementy, gdzie trzymają się na tym koła, to jest 3,60 mm. Kolejna rzecz. Te kółka, które mają gumową oponkę, to one są jak normalne kółka, prawda? Opona, felga, koniec. Ale plastikowe są tak rozwiązane, że mamy cały plastikowy czarny element i na to chromowane kołpaczki. No tego się nie spodziewałem. I to oczywiście wszystko jest przykręcone na małe śrubeczki. To mi trochę przypomina, jak na metalowe felgi nakłada się takie plastikowe kołpaki. No i zobaczymy, jak będzie jeździł na tych gumowych oponkach. Oczywiście to koło też przykręcę. Teraz test, jak zachowuje się na gumowych oponkach. Jest szybko, ale przez to, że jego koła ledwo skręcają, to beznadziejnie jest jechać na tych gumowych oponach. No bo on bierze tak szeroko wszystkie zakręty. W domu tym się nie da jeździć po prostu, to jest masakrancja. Bardzo podoba mi się dźwięk tego, jak on jeździ w tych gumowych oponach. To jest taki dźwięk, jakby naprawdę coś ciężkiego jechało, a to jest taki mały samochodzik. To jest ten moment. Sprawdźmy sobie, co jest w środku, w tym samochodziku, bo pewnie nikogo nie zaskoczymy tym, że w środku jest elektronika. Tym bardziej, że już to widzieliśmy na początku. O, no dobra, nie idzie to tak łatwo jak za pierwszym razem. Tutaj czasami się blokuje, albo zawsze się blokuje. Uwielbiam, jak autka mają wtyczki, a nie tylko wszystko polutowane. I mamy nasz silniczek. To przez niego tak tutaj wszystko skacze. Zobaczcie, jak duża część pojazdu to jest silnik. W płytce jakoś nic ciekawego nie mamy. To, co widzimy w płytce, to to, co już znamy tak naprawdę w każdych innych samochodzikach z AliExpress. Numer płytki. Nic po tym numerze nie znalazłem. Produkcja 2025, 12 sierpnia. Co jest takiego wyjątkowego w tej płytce? Bo coś ma jednak wyjątkowego. To po pierwsze, mamy tutaj 3 miejsca, do których możemy przylutować kabelki, dzięki czemu możemy zrobić diagnozę systemu, który jest na tym samochodziku, lub po prostu zrobić update systemu. Bardzo fajna rzecz. Druga ciekawa rzecz to po drugiej stronie płytki, w tym miejscu, możemy podłączyć, wlutować inne funkcje podzespołu do tego samochodziku. Bardzo, bardzo fajnie. Tutaj oczywiście mamy możliwość sterowania światłami i tu chyba będzie coś takiego jak gyro do tego pojazdu. Tak. Proszę bardzo, to jest nasze gyro. Coś malutkiego. Tu są cyfry. O ludzie, to jak to działa? Tutaj mamy akumulator, sprawdźmy go sobie. A czy mogę to jakoś zgrabniej? Wow! Nie muszę odkręcać śrubek. W sumie nie musimy odkręcać śrubek, tylko tutaj cyk, cyk, cyk. Takie uchylne. Jest mini akumulatorek. O, myślałem, że będzie mniejszy. 220 mAh, 3,7 V. Czas na podsumowanie. Nie wiedziałem do końca, jak ocenić tego zdalnie sterowanego Volkswagena Golfa 2. Ponieważ wiele osób porównuje go do samochodów zdalnie sterowanych, również do driftu i również w skali 1,43 od firmy Jay Bailey. Nazywając prezentowane autko KF30 równie dobrą, ale tańszą alternatywą dla Jay Bailey. Po tych wszystkich obejrzanych recenzjach powiedziałem, sprawdzam. Podczas testów zacząłem myśleć,
Jay Bailey naprawdę był tak słabym samochodzikiem zdalnie sterowanym? Przecież ja byłem nim zachwycony, a ten samochodzik jest słaby, jeździ słabo. Miałem takie wnioski, ponieważ zauważyłem pełno wad. Po pierwsze, ciągłe piski żyroskopu na żywo były bardzo irytujące, a podczas montowania rzucałem pod nosem takimi zwrotami jak motyla noga, psia kostka, czy jakże wulgarnym niech to klops. Ponieważ ten pisk był istną torturą dla moich uszu. Oczywiście z całego nagrania wyciąłem ten pisk, prócz tego jedynego momentu, gdzie dałem tablicę informacyjną, a później skupiłem się tylko na dźwięku tego żyroskopu. W ogóle dajcie mi znać, czy słyszeliście ten pisk, ponieważ ja go słyszałem i cierpiałem. A żona mówiła, że nic nie słyszy, żadnego pisku, tylko pukanie, które jest zupełnie innym dźwiękiem. Napiszcie w komentarzu, czy wy słyszycie ten pisk, bo do tej pory nie wiem, czy żona ze mnie żartowała, że tego nie słyszy, czy naprawdę są ludzie, którzy tego pisku nie słyszą. Po drugie, zakres skrętu kół jest minimalny i zdecydowanie zbyt mały, jak na samochód do driftu. Ponadto żyroskop ma o wiele mniejszy zakres ruchu niż samo skręcanie kół. To jest nielogiczne. Po trzecie, raz na nagraniu mówię, że łatwo jest wprowadzić samochodzik w poślizg, a innym razem mówię, że jest to trudne. Czy to nagranie udowodniło właśnie, że nie potrafię jeździć samochodzikami zdalnie sterowanymi do driftu? Lub to, że mam dwubiegunówkę? Lub inne poważne schorzenia? Tak, ale i nie tylko. Wszystko to postanowiłem zweryfikować poprzez powrót do jazdy Jay Bailey, który przypomina BMW M3. Ten test dał mi 100% pewności, że KF30 nie ma szans z Jay Bailey. To mini BMW M3 dobrze wygląda, łatwo wprowadzić je w poślizg, wszystko działa idealnie, a co najważniejsze, daje dużo przyjemności. Zaczynam mieć wrażenie, że polscy czy zagraniczni recenzenci, nie wiem czy recenzenci brzmi dobrze, bo brzmi to tak poważnie, jakbym mówił o branży motoryzacyjnej. Natomiast zaczynam mieć wrażenie, że te osoby nawet o byle badziewiu będą mówić pozytywnie tylko po to, by sprzedać omawiany produkt z linku afiliacyjnego, który jest w opisie. Oczywiście nie będę ukrywał, że mam link afiliacyjny w opisie do prezentowanych samochodów zdalnie sterowanych. Różnica jest jednak taka, że nieważne ile zapłaciłbym za swoją nową zabaweczkę i ile czasu nagrywałbym i montowałbym film, to zawsze będę szczery w swojej opinii. Jednakże, nie zrozumcie mnie źle, samochód zdalnie sterowany KF-Plan, KF30 nie jest złomem, jest po prostu okej. Ma fajne rozwiązanie, jak różne kolory świateł, ukryte opcje, dodatkowe złącza diagnostyczne i złącza na dodatkową elektronikę. Natomiast wolałbym dopłacić te 30-40 zł i kupić Jay Bailey z żyroskopem, które lepiej trzyma się w skali 1:43, no bo zobaczcie na tego Volkswagena Golfa w skali 1:43. To jest olbrzym. Dziękuję, że zostałeś ze mną do końca i zapraszam do playlisty najlepszych samochodów zdalnie sterowanych lub recenzji Jay Bailey, o którym tak dużo dzisiaj mówiłem. Trzymaj się, cześć!